Cześć, witajcie. Od jakichś 8 miesięcy tworzę treści na YouTube i co jest bardzo ważnym czynnikiem, zwłaszcza jeżeli kręci się filmy samemu, to statyw. I w dzisiejszym filmie chciałbym właśnie z Wami porozmawiać na temat statywu oraz jakie statywy ja używam i jak bardzo to jest przydatne. Jak widzicie, każdy statyw ma coś takiego jak udźwig. Generalnie, gdy kupowałem swój pierwszy statyw z przedziału statywów ekonomicznych, taki niedrogi, ja za swojego dałem jakieś 25 euro, to okazało się, że on nadaje się do telefonu, że nadaje się do kamerki GoPro, natomiast nie nadaje się już do jakichś cięższych aparatów typu luszczanka czy powyżej kilograma. Nie? Także bardzo ważnym czynnikiem przy zakupie statywu, jeżeli planujemy na nim instalować jakiś cięższy sprzęt, jest jego udźwig. No i tu Wam zalecam takie statywy z udźwigiem powyżej 5 kg, 5-8 kg. No to wtedy taki statyw w większości przypadków da sobie radę z każdym aparatem dostępnym. Tu, jak widzicie, jest właśnie ten mój pierwszy statyw, koszt około 25 euro. Tak jak już mówiłem, on nadaje się do telefonu, do kamerki sportowej, natomiast nie nadaje się do ciężkich aparatów. A tu już jakiś czas temu do mnie przyszedł statyw Never. No i Wam powiem, że to już jest zupełnie inna jakość. Generalnie można go złożyć na mniejszy. Tu on tak sięga do około 1,70 m i no jakość wykonania jest kompletnie inna. Za ten statyw na Amazonie ja dałem około 56 euro bodajże. Tu jak na przykład zakręcimy tą głowicę, o, to tak ciężko troszkę. No nie posiadam niestety trzeciego statywu, żeby to nakręcić. Także jak zakręcimy tą głowicę, to już jest po prostu kompletnie stabilne, to jest nie do ruszenia. Także moim zdaniem, no i też bardzo wygodną rzeczą jest składanie go. Jeżeli chcecie tworzyć treści na YouTube, no to myślę, że właśnie bardziej już jest lepszy taki statyw, powiedzmy półprofesjonalny, no bo to nie jest jeszcze profesjonalny, to jest przedział cenowy, około 200-250 zł. Także oprócz tego tu posiada uchwyt na zawieszenie plecaka, żeby dociążyć statyw w momencie, jeżeli na przykład chcemy kręcić na zewnątrz, panują silne wiatry, no to jeżeli posiadamy kamerę, która kosztuje kilka tysięcy złotych, no to nie żałujemy wtedy, wydaje mi się, na statyw, bo jednak szkła do kamer potrafią kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych, także w tym momencie nie żałujemy. Jest to nieopłacalne, jest to dziadowska oszczędność i będziemy żałować na statyw, a potem się okaże, że rozbiliśmy obiektyw, który jest warty kilka tysięcy złotych, także tu nie polecam takich rozwiązań. Natomiast jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym, jak profesjonalnie tworzyć treści wideo na YouTube, to zapraszam Was na kanał znajomego Bartek Dziedzic. Link do kanału pojawi się za momencik, a ja Was serdecznie żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.